Powiem szczerze, że Azory nigdy nie były na mojej liście, ale z racji tego, że jestem aktualnie na Erasmusie w Portugalii, postanowiliśmy ze znajomymi wybrać się tutaj i się zauroczyłem w tym miejscu. Pozwól mi pokazać Ci tą piękną wyspę i przeprowadzić Cię przez podróż na Azory. Azory to portugalski archipelag złożony z 9 wysp położonych na środku północnego Atlantyku. Największa z tych wysp to São Miguel, często zwana Zieloną Wyspą, i właśnie na tą wyspę postanowiliśmy polecieć. Na lotnisko Jana Pawła w Ponta Delgada. A zaczniemy od mojej ulubionej atrakcji, jaką jest Ponta da Ferreira. Jest to jedno z najbardziej wyjątkowych kąpielisk na świecie. W tym miejscu gorące źródła wylewają się bezpośrednio do Atlantyku. I z racji tego woda w naturalnym basenie miesza się z zimną wodą oceaniczną. Ale w jaki sposób powstało to piękne miejsce? Ferreira powstała, kiedy lawa spłynęła do morza i zastygła, tworząc twardy, czarny brzeg z bazaltu. A w szczelinach tych skał ogrzana woda wypływa do oceanu i tworzy to naturalny, ciepły basen. I to było właśnie najlepsze w tej atrakcji. Możliwość pływania i podziwiania pięknych widoków oraz patrzenia na chodzące raki, które dodają mega klimatu temu wszystkiemu, po prostu cudowne. Kolejną atrakcją do zobaczenia jest plantacja herbaty Chagoriana. Pojawiliśmy się teraz w herbaciarni. Jest to nasz przedostatni dzień podróży i w sumie jest tu cudownie. Każda strona praktycznie, gdzie się spojrzy, jest cudowna. Dodatkowo można napić się herbaty za darmo. To dodaje tego klimatu do zwiedzania. No i za niedługo ruszamy w wędrówkę po tych polach herbaty. Ewentualnie też widzieliśmy, że jest możliwość wejścia do traktoru, więc to może też się uda. Chagorenga to najstarsza i obecnie jedyna działająca plantacja herbaty w Europie. Działa ona od 1883 roku. Położona ona jest na północnym zboczu São Miguel. Otoczona jest tarasami z krzewami herbaty oraz zabudowaniami fabryki. Zwiedzający mogą poznać proces produkcji herbaty oraz napić się jej za darmo w herbaciarni. A teraz przedstawię Wam dwie atrakcje, które warto zrobić w jeden dzień, ponieważ drogę do opuszczonego hotelu można przejść przez piękny szlak pieszy. Hotel Monte Palace to niegdyś luksusowy, 5-gwiazdkowy obiekt z lat 80., który upadł zaledwie po 18 miesiącach. W rozmowie z lokalsem dowiedzieliśmy się, że hotel upadł przez ciężki dojazd do niego oraz przez brak licencji na kasyno. Po tym jak hotel upadł i ochroniarz przestał do niego przychodzić, ludzie rozkradli go całego. Widzimy tutaj wyrwane wanny, zabrali windę i wszystko, co można było wynieść z hotelu, zostało wyniesione. I ten niegdyś 5-gwiazdkowy hotel stał się scenerią jak z filmu. Na ścianach jest od groma graffiti, na ziemi znajduje się woda po deszczu, jest to bardzo wyjątkowe miejsce. A początek trasy do tego hotelu rozpoczęliśmy z punktu widokowego na lagunę Pico da Cruz, Sete de Cidades. Pico da Cruz to pagórkowy punkt widokowy na obrzeżach kaldery Sete Cidades. Wznosi się na około 845 metrów nad poziomem morza. Jest drugim najwyższym szczytem tego masywu. Obszar wokół jest gęsto zalesiony i wspaniale z niego widać charakterystyczne laguny Sete Cidades, błękitną i zieloną. Wyjątkowo na São Miguel tropikalne ananasy nie rosną w słońcu tropików, lecz w specjalnych szklarniowych tunelach. São Miguel jest jednym z nielicznych miejsc na świecie z taką tradycją.
We were very proud that we opened our gates towards those people to understand that how the pineapples works, and also how our company come across towards that foundation, how we work with the organic pineapples, and we are keeping up a very good history. Dzięki unikalnej metodzie upraw, m.in. dymieniu, o którym zaraz się dowiecie w wywiadzie, owoce wyróżniają się intensywną słodyczą. The year round. So you will be surprised because we grow the pineapple inside the greenhouses. In all over the European countries, Portugal is the only one country, and Azores is the place where we have the pineapples. Okay, we grow the pineapple inside the greenhouses. Okay, and rest of the world grow the pineapples outside, and there is no greenhouses at all. Now, the smoking process was quite interesting and was an accident also, because back in the old times, there was the farmers who were smoking tobaccos. Okay, they were smoking cigars, okay, cigarettes and etc. etc. And while they were smoking, their smoke accidentally, it was an accident discovery by those people where their smoke triggered a couple of the plants, and they find out that smoke has something to do in giving the birth towards the pineapple flowers. Now that accident discovery led towards the tradition in order for us to go more faster with the uniform formation. So what happens now? We take the buckets, we fill them up with the leaves, and then we hit the fire process for 1 to 9 days, okay, continuously in a row. Now, what happened is that afterwards we stop the whole process for 15 to 30 days, and later on what happened is that the smoke triggers them in such a way that they catapultize in their head. So basically what the smoke do is that the smoke forces them and triggers them and push them in order for us to get the uniform results at the same time. Muzeum same w sobie jest darmowe, a na końcu można nawet się poczęstować trunkiem, bodajże likierem stworzonym właśnie z ananasów. Na wyspie São Miguel, jak i na samych Azorach, znajduje się mnóstwo pięknych punktów widokowych. A teraz przedstawię Wam ten, który uważam za najładniejszy. Jest to Vista da Rei Sete Cidades. I z tego miejsca widać piękną ścieżkę, która prowadzi do tego punktu. Jest to najbardziej ikoniczny punkt widokowy na São Miguel. Przed nami rozciąga się tutaj gigantyczna kaldera Sete Cidades z 2 jeziorami połączonymi wąskim przesmykiem. Jedno wydaje się intensywnie niebieskie, drugie zielone. Niestety nie udało nam się tam dotrzeć ani na wschód, ani na zachód słońca, więc koniecznie wy to musicie zrobić. Furnas i jego laguna to miejsce, które naprawdę warto odwiedzić. Szlak wokół tego jeziora jest prosty i przyjemny. Idealny na spokojny spacer, który zajmuje około godzinę lub 2. Po drodze można zobaczyć liczne piękne miejsca, gdzie z ziemi wydobywa się gorąca para i bulgocząca woda, przypominająca o wulkanicznym pochodzeniu wyspy. Najciekawsze jest to, że mieszkańcy wykorzystują to naturalne ciepło do gotowania potraw. Wykorzystują to do potrawy takiej jak cozido. To duży garnek z mięsem, kiełbasą i warzywami, który można spróbować w lokalnych restauracjach w miasteczku. Można tam też spróbować jajek i innych przekąsek przygotowywanych w ten sposób. Właśnie powiem wam, że my to jajko jedliśmy, nie zrobiło na nas żadnego wrażenia, ale warto spróbować chyba, nie wiem. Kolejnym widokowym punktem, który zwrócił na nas szczególną uwagę, jest Miradouro da Ponta da Sossego. Jest szczególnie popularny o wschodzie słońca i rozciąga się tu widok na wschodnie klify i Atlantyk. Jest to miejsce często odwiedzane przez kamperowców. Widzimy tam sporo ławek oraz miejsc do zrobienia grilla i żałowaliśmy, że nie wiedzieliśmy o tym wcześniej, bo byśmy wzięli kiełbaski i inne jedzenie. Kolejne miejsce to szlak do wodospadu Salto do Cabrito. To imponujący wodospad o wysokości około 40 metrów, tworzący naturalne baseny kąpielowe. Do wodospadu prowadzi malowniczy, ale momentami wymagający szlak. Najpierw schodzi się stromą ścieżką przez gęsty las, aż dochodzi się do samego wodospadu, otoczonego skalistą doliną. Szlak prowadzi dalej, przez most techniczny zawieszony nad potokiem, który pozwala kontynuować pętlę. Trasa jest bardzo różnorodna i fotogeniczna, a sam wodospad stanowi idealny punkt na zakończenie hajka.
Ostatnie miejsce w tym rankingu zajmuje kąpielisko termalne Furnas. My się wybraliśmy akurat w ten dzień, co padało, żeby nie marnować słonecznego dnia w innych dniach na hajki. Posada Dona Bejża to popularne kąpielisko termalne w Dolinie Furnas. Składa się z kilku basenów o podwyższonej temperaturze wód geotermalnych, około 39 stopni. Baseny otoczono bambusami i kamiennymi tarasami, a woda ma charakterystyczny zapach siarki. Obiekt działa przez cały dzień i cieszy się dużą popularnością przez cały rok. Znajdujemy się teraz nad punktem widokowym i stwierdziłem, że opowiem Wam trochę o pogodzie w tym kraju. Więc spędziliśmy tutaj 6 dni. Pogoda była bardzo zmienna, więc to sobie zapamiętajcie o Azorach. 2 dni przed wylotem pokazywało nam, że będzie głównie deszczowo. Jednak to nie okazało się prawdą. 2 dni były w pełni słoneczne, 2 dni były takie przelotne opady deszczu, a 2 dni były takie totalnie różne, że było pełne słońce, a potem czasami padał deszcz. A to polecam Wam zabrać ze sobą kurtkę przeciwdeszczową. Ja też miałem ze sobą softshell, więc jak chodziłem na jakieś hajki, to brałem ze sobą koszulkę i na to kurtkę deszczową, gdy padało. A gdy robiło się zimniej, tak jak teraz, mam na sobie softshell. Teraz powiem trochę o wypożyczeniu auta. My auto wypożyczyliśmy za około 24 euro na dzień. Jednak trochę to z naszej głupoty, bo postanowiliśmy poczekać jeden dzień dłużej i w tym samym czasie auto podrożało z 13 na 25 euro. I już nie było wyjścia, musieliśmy je wziąć. A, i jak coś, nie mówię po portugalsku, więc nie wiem, czy dobrze wymawiam tę nazwę atrakcji, więc każdą nazwę znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że tym filmem zachęciłem Was do podróżowania na Azory lub też pomogłem Wam zaplanować atrakcje lub dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam.